We wrześniu 1610 roku oddziały polsko-litewskie wkroczyły do Moskwy. Był to początek okupacji miasta, a ściślej jego dwóch najważniejszych dzielnic, która to okupacja miała potrwać do listopada 1612 roku. Wydarzenia te niezwykle mocno wryły się w świadomość historyczną Rosjan. Okrucieństwa wojsk Rzeczpospolitej i polskich oraz litewskich najemników dokonywane na ludności państwa moskiewskiego, a także fakt zniszczenia znacznej części stolicy tego państwa, były potem wykorzystywane m.in. jako usprawiedliwienie rzezi Pragi dokonanej przez wojska carskie w trakcie powstania kościuszkowskiego. Wydarzenia te przewijają się także w utworach rosyjskich artystów, stanowią tło ich powieści historycznych, ich wierszy, ich dramatów. I Polacy są tam przedstawiani często bardzo negatywnie, jako okrutni, barbarzyńscy najeźdźcy. Fakt okupacji Moskwy jest wreszcie dobrze znany także i nam. I często wykorzystywany po to, by połektać naszą narodową dumę. No bo przecież zawsze można powiedzieć, Polacy jako pierwsi Europejczycy okupowali Moskwę. Czy zrobili to, czego Hitler i Bonaparte nie potrafili. No i tak, zdania te będą mniej lub bardziej prawdziwe. Jednak jestem ciekaw, czy po obejrzeniu tego i następnego odcinka będziecie skłonni sami je wypowiedzieć. Bo gdy wnikniemy głębiej w te wydarzenia, gdy odpowiemy sobie na pytania, jak to się stało, że Polacy zdobyli Moskwę, jakie możliwości to stwarzało i dlaczego ostatecznie ją utraciliśmy, to wyłoni nam się trochę inna perspektywa, trochę mniej chlubna, za to znacznie ciekawsza. Aby dobrze zrozumieć kontekst wydarzeń, warto najpierw zarysować, w jakiej sytuacji znajdowało się Carstwo Moskiewskie, zanim wybuchła wojna z Rzeczpospolitą. A był to naprawdę istny dziki zachód. 18 marca 1584 roku umiera car Iwan IV Groźny. Pozostawia po sobie dwóch synów, Fiodora i Dymitra. Jego dwaj najstarsi synowie nie żyją. Pierwszy utopił się jako dziecko, a drugiego, swojego imiennika, szykowanego na następcę tronu, car zamordował kilka lat wcześniej w napadzie szału. Na tronie po śmierci ojca zasiadł Fiodor, który kompletnie nie nadawał się do zadań, jakie stawiało przed nim przyjęcie czapki Monomacha, insygnium koronacyjnego carów. Fiodor był słaby, chorowity i chyba co najgorsze, nie grzeszył inteligencją. Realne rządy sprawował Borys Godunow, doradca Iwana IV w ostatnich latach jego rządów. No chyba nie trzeba dodawać, że sytuacja, kiedy na tronie zasiada słaby władca, nie jest zbyt różową dla państwa. A chyba nikt nie podejrzewał, że może być jeszcze gorzej. Bo w 1591 roku rodzinie carskiej przydarzyła się tragedia. Znaleziony został martwy z sztyletem w szyi drugi z synów Iwana IV, Dymitr. Tragedią nie było tylko to, że został zamordowany mały chłopiec, ale przede wszystkim to, że Fiodor nie miał żadnego następcy tronu i już do końca życia go nie spłodził. Dymitr był poza nim jedynym przedstawicielem dynastii Rurykowiczów, dynastii, która panowała od początku istnienia państwa. Wraz ze śmiercią Fiodora wygasła dynastia Rurykowiczów. Cóż, śmierć takiej osoby nie była czymś, nad czym można było po prostu przejść do porządku dziennego. Powołana została specjalna komisja, na czele której stanął Wasyl Szujski. Komisja ta miała za zadanie wyjaśnić całą sprawę, a o Wasylu Szujskim będzie jeszcze mowa. Jakie były ustalenia komisji? Komisja stwierdziła, że Dymitr zginął w ten sposób, że w trakcie zabawy nożem dostał ataku apopleksji, w wyniku którego zadał sobie śmiertelną ranę w tętnicę szyjną. Nie ma się co dziwić, że nie każdy kupował te ustalenia. Wielu spekulowało, że był to tak naprawdę zaplanowany zamach. Kto miał za nim stać? Teorii na ten temat było wiele, jednak najpopularniejsza głosiła, że był to Borys Godunow, któremu miało to ułatwić sięgnięcie po władzę. Cóż, plotki te nasiliły się jeszcze po śmierci cara Fiodora, ponieważ Godunow rzeczywiście sięgnął wtedy po władzę. Nowemu władcy nie przyszło rządzić w sprzyjających warunkach. O ile pierwsze lata rządów miały w miarę spokojnie, to od 1601 roku wszystko jakby sprzysięgło się przeciwko Godunowowi. We wspomnianym roku deszczowe lato zaskutkowało słabymi zbiorami, a to, co udało się zebrać, nie wystarczało, by wyżywić społeczeństwo. Dodatkowo silne mrozy jeszcze bardziej pogorszyły sytuację. W wyniku nieurodzaju w 1603 roku w Rosji zapanował straszliwy głód. Jeśli ufać źródłom z epoki, w samej Moskwie podobno w tym czasie zmarło 120 000 ludzi, a populacja całego państwa moskiewskiego miała się zmniejszyć aż o 1/3. Nawet jeżeli wziąć jakąś poprawkę na te dane, i tak są one bardzo duże. Na domiar złego w międzyczasie wybuchło powstanie chłopskie, które zasiało wielkie spustoszenie. Sytuacja była trudna, a apogeum nieszczęść nadeszło niespodziewanie. W 1603 roku na dworze polskiego magnata pojawił się człowiek podający się za niejakiego Dymitra.
Przybysz twierdził, że jest synem cara Iwana IV Groźnego, a przed śmiercią uchronił go opiekun, który na wieść o zbliżających się siepaczach Godunowa ukrył go w bezpiecznym miejscu, a zamiast niego podstawił innego chłopca. Wieść o pretendencie bardzo szybko rozeszła się wśród polsko-litewskiej szlachty. Dotarła nawet do samego króla Zygmunta III Wazy, który zaprosił Dymitra na swój dwór. Chciał mu się lepiej przyjrzeć. Opowieść jakoby cudownie ocalałego syna Iwana IV Groźnego wzbudziła mieszane uczucia. Wielu nie dawało mu wiary i nazywało go szalbierzem. Gdy natomiast dowiedział się o nim Godunow, zaczął rozpowszechniać wieść, że jest to zbiegły z klasztoru mnich Grigorio Triepiew, który całą historię zmyślił. Podobno najmniej wierzono w wersję, którą pretendent sam podawał. Ale czy komuś to przeszkadzało? Oczywiście, że nie. Nie musieli wierzyć, ważne, żeby chcieli za niego bić, a bić się chcieli. Wielu polskich i litewskich magnatów z uwagą obserwowało trudną sytuację, z jaką zmagało się carstwo moskiewskie. Chciwie zarazem spoglądając na ziemię i łupy, które mogłaby im przynieść sprawna napaść. Dymitr zdobył także poparcie Kościoła katolickiego, którego hierarchowie wręcz śnili o nawróceniu Rosji. No i po trzecie, Dymitr znalazł także poparcie u samego króla Zygmunta III Wazy. W przypadku powodzenia osadzenia Dymitra na tronie stwarzało to olbrzymie możliwości. W tym czasie Rzeczpospolita prowadziła wojnę ze Szwecją o Inflanty, a samemu królowi polskiemu zależało na odzyskaniu tronu szwedzkiego, którego kilka lat wcześniej pozbawił go jego stryj. Osadzenie na tronie moskiewskim uległego względem siebie cara mogło szybko przechylić szale zwycięstwa, np. poprzez uderzenie wspólnymi siłami. I tym samym Zygmunt mógłby upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Inflanty już ostatecznie dla Rzeczpospolitej i koronę Szwecji dla siebie. Naturalnie nie wejdziemy do głowy królowi, więc nie wiemy, jakie dokładnie pomysły się tam kształtowały. Jednak ten, który przedstawiłem, wydaje się dosyć prawdopodobny. Oczywiście to nie jest tak, że król się nie wahał. W razie niepowodzenia całej akcji długotrwały konflikt z Rosją był praktycznie nieunikniony i wówczas ostrze miecza mogłoby szybko obrócić się w stronę napastnika. Ostatecznie król zdecydował się udzielić Dymitrowi nieoficjalnego wsparcia, wyposażając go w pieniądze. Jak już też wspomniałem, Dymitr znalazł poparcie wśród części polskiej magnaterii. Jednym z bardziej znaczących w naszej opowieści magnatów jest niejaki Jerzy Mniszech, wojewoda sandomierski. Panowie zawarli między sobą umowę, na mocy której Mniszech miał pomóc Dymitrowi zdobyć koronę carską i dać swoją córkę Marynę za żonę. Natomiast za to Dymitr miał dać mu 1 000 000 złotych i olbrzymie nadania w państwie moskiewskim, m.in. miasto Smolńsk. W październiku 1604 roku Dymitr wraz z Mniszchem na czele 3619 ludzi przekroczyli granicę Carstwa Moskiewskiego. Było to nic innego jak faktyczne złamanie rozejmu, który Rzeczpospolita zawarła z Moskwą 2 lata wcześniej. Po przekroczeniu granicy kilka grodów z miejsca zgięło kark przed Dymitrem i uznało jego władzę jako przed synem cara Iwana IV Groźnego. Niczego natomiast nie zamierzał zginać Godunow. Co prawda Dymitrowi udało się odnieść zwycięstwo w bitwie pod Nowogrodem Siewierskim, jednak już pod Dobryniczami został pokonany przez wojska carskie i nie uratowała go nawet nasza cudowna husaria. Po przegranej bitwie Dymitr miał wszelkie powody ku temu, by na kolanach zanosić gorliwe, błagalne modły. I jeżeli rzeczywiście tak było, to trzeba mu przyznać, że mnichem to był wręcz wyśmienitym, ponieważ jak się wkrótce okazało, Godunow nagle zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach, a jego syn został zamordowany. I dopiero co uważany za przegranego Dymitr wkrótce triumfalnie wkraczał do Moskwy, a 31 lipca został koronowany jako car Dymitr I. Prowadzona przez Dymitra propolska polityka budziła nieufność wśród Rosjan, głównie magnatów. Otaczał się Polakami, zamierzał wprowadzić katolicyzm do Rosji i prowadził cudzoziemski tryb życia. Gdy świeżo upieczona małżonka Maryna dotarła do Moskwy, rozpoczęły się uroczystości weselne. Jeszcze biesiadnicy nie opuścili Moskwy, a w wyniku spisku w nocy z 26 na 27 maja 1606 roku wybuchł bunt. Rozwścieczony tłum wydarł się na Kreml. Dymitr został zamordowany. Potem jego ciało zakopano, następnie je wykopano, przytwierdzono linami do genitaliów i do koni i ciągnięto tymi końmi po ziemi. Potem jego ciało poćwiartowano, spalono, nabito w armatę i wystrzelono w kierunku Rzeczypospolitej. W trakcie starć zabito także około 500 biesiadników weselnych i towarzyszy samozwańca z Rzeczypospolitej. Marynie akurat szczęśliwie udało się uciec pod spódnicą swojej służącej. No i teraz nam się rodzi pytanie, kto stał za całym przewrotem? Niejaki znany nam już Wasyl Szujski, który teraz sięgnął po koronę carską.
Wydarzenia te szerokim echem odbiły się w Rzeczpospolitej. Nie tylko został zamordowany propolski car, ale także, a może nawet przede wszystkim, zabito wielu wysoko urodzonych. Mimo to wydarzenia moskiewskie były różnie oceniane. Wielu sądziło, że ci, którzy zginęli, są sami sobie winni, skoro mieszali się w sprawy innego państwa. Zresztą, nawet jeżeli ktoś był oburzony, to teraz wszyscy mieli inne zmartwienia. W Rzeczpospolitej rozpoczęły się wystąpienia szlachty przeciwko królowi, które z czasem przerodziły się w zbrojny bunt. Całościowo nazwano to rokoszem Zebrzydowskiego. Szujski na całe szczęście też miał swoje problemy. Tak jak Zygmunt III zmagał się w latach 1606-1607 z rokoszem Zebrzydowskiego, tak w tych samych latach Szujski zmagał się z powstaniem chłopskim Bołotnikowa. Nowy car miał także mocną opozycję. Nie tylko sprzeciwiającą się jego polityce, ale przede wszystkim jego obecności na tronie. Gdy do Krakowa na przełomie 1606 i 1607 roku przybyło poselstwo moskiewskie, stojący na jego czele dostojnicy dali znać w poufnych rozmowach z polskimi senatorami, że chętnie wymieniliby swojego cara na Zygmunta III lub jego syna Władysława. Szujskiemu natomiast udało się uporać z wojskami powstańców, ale mniej więcej w tym czasie na szachownicy pojawił się zupełnie nowy gracz. Oto na Siewierszczyźnie pewien człowiek zaczął głosić, że jest jakoby cudownie ocalałym z rzezi w Moskwie Dmitrem I, carem Rosji. Co do pierwszego samozwańca, nie jesteśmy w stanie w 100% bez cienia wątpliwości stwierdzić, czy był oszustem, czy też nie. Pojawiają się tutaj rozmaite wątpliwości. Na przykład, kiedy pojawił się w Moskwie, żona Iwana IV, a matka prawdziwego Dymitra, rozpoznała go jako swojego syna. No pytanie, czy jako matka, która straciła dziecko, chciała za wszelką cenę rozpoznać go jako swojego syna, czy też rzeczywiście był jej dzieckiem. No i właśnie, o ile w przypadku pierwszego samozwańca nie jesteśmy w stanie w 100% stwierdzić, czy był oszustem, to w przypadku drugiego praktycznie nikt nie miał wątpliwości, szczególnie po tym, co stało się z ciałem pierwszego samozwańca. Ale czy w tym przypadku komuś to przeszkadzało? Oczywiście, że nie. Polsko-litewska szlachta, opozycja Szujskiego szybko wsparli dążenia zmartwychwstałego cara. Maryna Mniszchówna rozpoznała w nim swojego męża, co z tego, że wyglądał inaczej. Wkrótce drugi samozwaniec pokonał w bitwie wojska Szujskiego. I choć nie był na tyle silny, żeby opanować stolicę, żeby zdobyć Moskwę, to podporządkowały mu się dosyć duże obszary państwa moskiewskiego i dzięki temu wyrósł na dosyć poważnego gracza w wojnie o tron carski. Co natomiast działo się z Zygmuntem III? W 1607 roku pokonał buntowników w bitwie pod Guzowem, co de facto zakończyło rokosz. Teraz mógł się już mocniej skupić na swoich planach względem Rosji. Co prawda pojawił się drugi Dymitr i zawsze można było na niego postawić, tak jak wcześniej nieoficjalnie postawił na pierwszego. Jednak królowi wydała się znacznie bardziej atrakcyjna inna propozycja. Ta, którą bojarzy zasugerowali w Krakowie. Zbrojna interwencja wymierzona w carstwo moskiewskie, zdobycie w jej wyniku korony dla siebie lub syna i ostatecznie uderzenie wspólnymi siłami na Szwecję. To wszystko wydawało się bardzo atrakcyjne, tym bardziej, że Rosja była osłabiona w tym czasie falami głodu czy także konfliktami wewnętrznymi. Król rozpoczął przygotowania. Udało mu się przekonać szlachtę, a wkrótce dostał także powód do wojny. Zagrożenie zewnętrzne ze strony Rzeczypospolitej i problemy z drugim samozwańcem sprawiły, że Wasyl Szujski zawarł porozumienie z królem Szwecji, które było wymierzone przeciwko Rzeczypospolitej. Król zalecił koncentrację wojsk na granicy, a 21 września 1609 roku armia królewska przekroczyła granicę Carstwa Moskiewskiego.